Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Skody Citigo i iV. Citigo i iV to najtańszy elektryk na polskim rynku, który kosztuje 81 900 zł w regularnej cenie, a 73 300 zł w obecnej promocji. Co więcej, zgodnie z planowanym wprowadzeniem wsparcia finansowego do zakupu aut niskoemisyjnych, będzie można się ubiegać w Polsce o dofinansowanie dla osób fizycznych nie wykonujących działalności fizycznej w wysokości 30% zakupu. Stop. Brzmi skomplikowanie, prawda? I takie też niestety jest. Bowiem w skrócie, żeby dostać dofinansowanie, nie można mieć swojej działalności, nie można też wziąć tego auta np. w leasing i jest jeszcze parę innych wymagań. No ale jak już je spełnimy, to rząd odda nam za Citigo i iV 24 570 zł, jeśli kupimy w cenie regularnej, albo 21 990 zł, jeśli kupimy w promocji. Czyli Citigo będzie kosztowało 57 330 zł lub 51 310 zł, w zależności od promocji. Pamiętajcie tylko, że zwrot jest naliczany później, czyli najpierw płacimy pełną kwotę, a dopiero potem rząd odda nam część kasy. Oczywiście odda, jak spełnimy warunki, a te niestety nie są tak łatwe do spełnienia. Tak czy inaczej, Citigo i iV to najtańszy elektryk. I to taki pełnoprawny elektryk, o czym postaram Wam się opowiedzieć. Po pierwsze wygląd. W sumie to główna różnica, którą zauważymy od razu, to atrapa chłodnicy, która jest teraz zabudowana i ma kolor nadwozia. Również przedni zderzak został lekko zmodyfikowany, a także na tylnej klapie pojawił się duży napis Skoda na wzór innych nowych aut od Czechów. Pojawił się też emblemat iV, który wygląda jak literka N albo jak rzymska czwórka, a iV to skrót od nowej submarki Skody, która wprowadza markę do ery elektromobilności. Litera I ma być skrótem od inteligencja i innowacyjność, a litera V pojazdy, czyli z angielskiego vehicle. W sumie to literka E, czytana z angielskiego jako I, w nazwie jest w górnym indeksie, co jest o tyle kłopotliwe, że nie każde media pozwalają na taką pisownię. Na przykład ja w tytule tego tekstu nie jestem w stanie zapisać poprawnie tej nazwy. Szkoda. Kiedyś podobny problem był z Kią i Proceedem z dziwnym apostrofem i też każdy pisał inaczej. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Warto też dodać, że elektryczne Citigo występuje tylko w 5-drzwiowej odmianie. Po drugie, elektryczne Citigo nic nie straciło na swojej praktyczności, a to ogromna zaleta. Zazwyczaj auta, które były projektowane jako spalinowe i są przerabiane na elektryczne, to tracą nieco na praktyczności. Ale nie tutaj. Producent ukrył akumulatory pod tylną kanapą, a silnik oczywiście zamontował w miejsce tradycyjnego silnika. Nawet wlew paliwa jest w tym samym miejscu, co tylko zmniejszyło koszty. Dobra robota. Mamy więc bagażnik o pojemności 250 litrów z podwójnym, a nawet i potrójnym dnem. Miło, że przegrodę od drugiego dna możemy schować na dnie bagażnika. Ale dokładnie tak samo było w zwykłym Citigo. Z tyłu, pomimo zamontowania akumulatorów pod kanapą, jest również tyle samo miejsca, co w zwykłym Citigo. A to oznacza naprawdę sporo przestrzeni, jak na filigramowe auto, które ma niewiele ponad 3,5 metra długości. Z tyłu niestety nie mamy żadnych udogodnień, poza jednym miejscem na napoje, które opcjonalnie może być miejscem na telefon. Szkoda też, że szyby się nie otwierają, a jedynie odchylają na parę centymetrów. Ciężko zaczerpnąć świeżego powietrza. Z przodu witają nas w pełni manualne fotele oraz kierownica, niestety regulowana tylko w jednej płaszczyźnie. Citigo elektryczne zyskało również nieco odświeżoną deskę rozdzielczą, gdzie zmieniły się delikatnie przyciski wokół centralnej części deski. W bogatszej odmianie Style pojawił się też dekor na prawej części deski rozdzielczej, czyli grafika z napisem Citigo oraz ze wzorkiem. Niestety, ale jakość materiałów pozostała bez zmian, czyli mamy sporo twardego plastiku i gołej blachy na drzwiach. Chociaż muszę przyznać, że plastik nie wygląda tak tanio. Wygląda lepiej niż jest w rzeczywistości. Na górze deski rozdzielczej możemy też mieć stację dokującą naszego telefonu, na którym możemy odpalić specjalną aplikację. Ta daje nam dostęp do danych o aucie czy o najbliższych stacjach ładowania. Jest też druga aplikacja, która pozwala nam kontrolować poziom naładowania naszej baterii z każdego miejsca na ziemi. Również za pomocą telefonu możemy włączyć lub wyłączyć ładowanie naszego samochodu. W elektrycznym Citigo jest też kilka schowków, dokładnie takich samych, jakie mogliśmy znaleźć w zwykłym spalinowym wariancie. Dobra, ale pora zająć się napędem. Pierwsza w pełni elektryczna Skoda ma pod maską silnik o mocy 82 koni i momencie 212 Nm. A to oznacza, że Citigo przyspiesza do pierwszej setki w czasie 12,5 sekundy oraz może jechać maksymalnie 130 km na godzinę. Okej, nie jest demonem szybkości. Ale odczucia w elektryku są znacznie inne niż w aucie spalinowym. Tutaj maksymalny moment obrotowy jest dostępny od razu przy każdej prędkości i czuć bardzo przyjemne kopnięcie.
Jak startujemy z miejsca, to łatwo zerwać trakcję, wystarczy tylko lekko śliska nawierzchnia. Do miasta tak do 40-50 km na godzinę Citigo wystrzeli jak głupie. I przejedzie naprawdę sporo. Zasięg prognozowany przez producenta to od 220 do 270 km, w zależności od stylu jazdy. Ja zrobiłem 100 km tym autem i zasięg spadł do 160, a miałem naładowany podkorek. Czyli faktycznie da się zrobić tym autem ponad 250 km. Nieźle. Oczywiście jeździłem tylko w mieście, bo w trasie, pędząc pewnie non-stop 130 km na godzinę, auto zrobiłoby pewnie ze 100, może 130 km. Ale auto jest idealne do miasta i tak też je testowałem. No i naprawdę sporo przyjemności z jazdy, bowiem jest zwinne i małe, a to pozwala wszędzie parkować. Do tego prowadzi się naprawdę przyzwoicie. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Do miasta super. Citigo elektryczne posiada przekładnię jednostopniową redukcyjną z kilkoma trybami rekuperacji. Możemy wybrać jeden z 4 trybów rekuperacji, a także wybrać jeden z 3 trybów jazdy autem. W trybie najbardziej hardkorowym, Eco Plus, czyli takim najoszczędniejszym, wyłącza nam się nawet nawiew w kabinie. Czego to się nie zrobi, żeby wrócić do domu albo do najbliższej ładowarki. No właśnie, pora na bateryjki. Citigo e-iV zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym 35,8 kWh o pojemności 60 Ah. Akumulator, jak już mówiłem wcześniej, jest wbudowany w podłogę i ma wymiary 110 na 170 na 30 cm. Składa się on ze 160 ogniw łącznie i możemy go ładować na kilka sposobów. Mamy 2 kable, albo do gniazda 230, albo do szybkiej ładowarki. Z gniazda domowego, jak się domyślacie, ładowanie trwa długo i to bardzo, bo ponad 15 godzin. Lepszym rozwiązaniem będzie wallbox ścienny o mocy 7,2 kWh, który naładuje nam 80% baterii w 4 godziny i 8 minut, a całość w 5 godzin. Można też ładować za pomocą szybkiej ładowarki o mocy 40 kW. Wtedy ładowanie do 80% trwa godzinę. Szkoda tylko, że w wyposażeniu Ambition mamy tylko jeden kabel do ładowania, tego domowego, a drugi musimy dokupić za 2700 zł lub wybrać wyposażenie Style, bo tam jest w standardzie. O cenie już mówiłem, ale postaram się ją teraz porównać do wersji spalinowej. Co prawda takowej już nie ma, bowiem Skoda uśmierciła chwilowo Citigo i w ofercie jest tylko elektryk. Ale na moje szczęście mam cennik sprzed kilku miesięcy i tam najtańsze Citigo kosztowało 38 800 zł w cenniku standardowym z silnikiem 1.0 60 koni. W promocji było to nawet 36 800 zł. Mowa oczywiście również o 5-drzwiowej odmianie, bo 3-drzwiowy wariant był jeszcze tańszy. Mocniejsza Citigo, ta 75-konna, kosztowała minimum 40 250 zł albo 38 250 w promocji. Automat wymagał dopłaty 2550 zł. Więc wychodzi na to, że Citigo elektryczne jest praktycznie 2 razy droższe. A to jest przeogromna różnica? No nieopłacalna. Ale 2 razy droższe jest oczywiście bez rządowej dopłaty, bo z dopłatą mamy różnicę na poziomie 10 000 zł, a to już jest warte rozważenia. Bo Citigo to naprawdę fajny elektryk. Mały, prosty, zaskakująco pojemny i o akceptowalnym zasięgu. A ładowarek w Polsce wciąż przybywa, a przynajmniej w większych miastach.